witam was z tej strony Kamilos446, ponownie w Cry of Fear. Wydaje mi się, że już chyba ostatni raz w Cry of Fear, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale na obecną chwilę, co to za biegi? Ale na obecną chwilę gramy. Jesteśmy w szpitalu psychiatrycznym, dalej naszym celem jest wydostanie się z lasu. Ale na razie moim głównym celem jest znalezienie morfiny, bo ja zaraz chyba tego nie przeżyję. Nie wiem co to są za dźwięki, jakby ktoś tutaj, nie wiem, cierpiał czy cokolwiek. I sam szpital wydaje mi się dosyć opuszczony, zważywszy na różnorakie graffiti. Winda nie działa. Aha, dobra. Najwyraźniej tutaj coś blokuje i potrzeba prądu. To dobra, schodzimy na dół. Żywię nadzieję, że nic mi tutaj nie wyskoczy, bo ja naprawdę ledwo żyję. Nie mam morfiny, nie mam broni. A jedynie czym się chronię to jest patyk. Jeszcze jakoś daję radę do was mówić, ale naprawdę chciałbym skończyć tę grę, a przynajmniej zbliżyć się do końca. Bo mamy już dosyć późną godzinę, a ja ledwo mówię. Dobra, mamy latarkę. Latarka będzie chyba bardziej użyteczna, tak mi się wydaje. Dzięki niej będziemy mogli nieco więcej dostrzec. Tak jest. Aha, dobra, czyli to i to. To było dosyć proste. Dobra, znajdź doktora. No bardzo chętnie, ale najpierw to chciałbym... Co to za głos? Ale najpierw chciałbym znaleźć morfinę, bo ja ledwo żyję. Dobra. Pewnie jakieś potwory teraz mi się pojawią. Tak mi się wydaje. Chyba, że to ta brama się tak otworzyła. Nie wiem. Coś tu? Nie. O, nie. Chociaż ja nie mam broni, więc nic mi nie zrobi. I co, znowu dziecko się pojawi? Czy nie? No właśnie. Nie. Kurczę, nie lubię takich widoków. Nie lubię. No jeszcze mnie dźgnęło. Ale dobra, już nie żyję. O rany. Dobra, te są zamknięte. Wejdźmy najpierw tutaj. Mamy do Glocka amunicję, fajnie. Jakąś kartkę. There's something strange about Dr. Purnell. Okej, czy tak się nazywa nasz doktor? Ale jest morfina! Jest morfina! Jest! Jest morfina, jest! Bardzo dobrze. Czyli coś się niby dziwnego dzieje u doktora Purnella. Okej. Mydełko. Coś tu O! Idź ode mnie! A ty nam nic nie robisz. Jestem za blisko ciebie. To jest naprawdę dobra ochrona. Żeby nie obrywać, trzeba być bardzo blisko niego. To jest dopiero pomysłowa rzecz. O, broń kolejna. Zupełnie inna. Nie mam miejsca. Dobra, wyrzućmy sobie może tego patyka. P345. Ale nie ma amunicji. Aj. Dobra, wyrzućmy na razie morfinę. Najwyżej po nią wrócimy. A do tej broni może jeszcze znajdziemy amunicję. Chyba powinniśmy, ale no zobaczymy. Czy ktoś mnie... Aha, samobójca. Niech się zbliży. Jeszcze mnie postrzelił. O, dobra. Właśnie, ma Glocka, bardzo dobrze. Wróciliśmy z Glockiem. Szkoda, że nie mamy już amunicji, bo tam wcześniej mieliśmy z 10 chyba tych magazynków. Wydaje mi się. Jest tam kolejny, widzicie? Nawet na niego celuję w tej chwili. I... O! Okej. Czy jest jeszcze jakiś? Jest. No. Kurczę. Nie. Ech. Jakie szczęście, że oni sobie tylko w drinkę strzelają, bo byłoby gorzej. Jest Remington nawet. Mi morfina. Dobra, na razie sobie podniesiemy to. Dobra, Remington na razie zostawimy. Najwyżej też po niego wrócimy. Bo jednak wolę... Zważywszy na to, że nie mamy komórki,
to jestem troszeczkę... Nie chciałem tutaj. Zważywszy na to, że nie mamy komórki, to chciałbym mieć jakieś źródło światła, a niestety bez źródła światła to z Remingtonem za wiele sobie nie podziałam. Chociaż faktycznie z bliska będę w stanie zabić wszystkich jednym strzałem, ale po prostu nic nie widzę, nie ma światła, a przynajmniej nie ma takiego, jakiego bym sobie życzył. O, znowu Samara Morgan. Nie ma drugiej, okej. Dobra, czy ktoś tutaj będzie? Jakaś amunicja, coś? Kurczę, co to za wrzaski? Może to takie echo właśnie dusz, które tutaj poginęły, bo się lekarze nad nimi znęcali. Nie wiem. Ale tworzy taki klimat, tworzy. Dobra, wyjdźmy sobie jeszcze... już znowu mi się gra popsuła. Albo jeszcze i nie. Mamy zapis, ale na razie sobie z niego nie będziemy korzystać. Za to ja sobie bardzo chętnie przeładuję broń. No i w sumie widzicie, jest bardzo ciemno, ja bym nic tutaj nie ugrał z Remingtonem. O, doktor. What the fuck do you want? You're crazy. Come closer. I'm close enough. I can't. There's a big fucking gate in the way. That's why I want you to come closer. I'll ask you. Ow. I need a gun. You got a gun. The subway. The guy you shot. Remember? I want a new gun. Look, just open the gate, will you? I'm tired of all this. No, there's a new gun in the bowling alley. Get it now. I know. I have it already. Good. Give it to me right now. It's mine. Then I'll give you the key. Stoimy przed wyborem. Dać mu broń? Jest świrnięty, zabił 2 ludzi, ale ma za to klucz, dzięki któremu możemy się wydostać. Here. Dobra, niech będzie. There's no ammo in it though. Będę pewnie tego żałował. Now, give me the key. You crazy bastard! I'll kill you! Dokładnie. Nie. Pamiętam, mamy teraz znacznie mniej zdrowia przez to. Ach! O 1/4 mniej. A prawie, że nawet 1/2. Widzicie w lewym dolnym rogu? Niedobrze. Aha, zamknę ze sobą drzwi, świetnie. Znajdź numer telefonu, było napisane. Okej, mamy lunetę. Mamy klucz do składziku? Nie wiem jak staw tłumaczyć. Dobra, w takim razie niestety musimy jakoś sobie radzić. Cześć! Was pamiętam, tylko ciebie nie pamiętałem w tym miejscu. Wy jesteście najbardziej też tacy charakterystyczni. Pamiętam doskonale jak kiedyś twórcy się chwalili cosplayem z tej postaci. Dobra. O ty! Przeszedłeś przez ścianę, widziałem. No, nie bij mnie. Grany. Nie lubię tego jak oni... O, cześć. No, ostatnia kula. Ło. No, widzicie? Tym bardziej nic bym nie widział Remingtonem. Ale z drugiej strony mogłem wziąć tą lampę jednak. No dobra, Kamil nie pomyślał niestety. Jak zwykle. Dobra. Wszystko pozamykane. Okej, ktoś trzyma za klamkę. Tu jest zniszczony. Tutaj ktoś krzyczy. Pewnie tam muszę się dostać. Dobra, jest jeszcze... bo dobra. Chociaż mogę spojrzeć jeszcze. Jest jeszcze jakaś amunicja? Jest amunicja, dobrze. Mamy jeszcze 4 magazynki dodatkowe. I... Nie ma, krzesło.
Zamknęli nas. Morfina. Nie płacz, Sophie, nie płacz. Wiem, że miałaś ciężko w szkole, ale Simon był z tobą. To chyba była Sophie, tak mi się wydaje. Okej, mamy tutaj jakąś... płytę? Nie wiem jak to określić. Tablicę, o, tablicę. Połowę jej. Więc się nam przyda. O! Wytrzymałe te bestie nieszczęsne. O, kolejne! Kurcze i szybkie. Dobra. Chyba cztery strzały muszą poświęcić na nie. No, złaś. No. Okej. Tu nic nie ma. O, tu jest drugi, ale tu pewnie ktoś będzie siedział. Tak myślę. Jest. Jakie szczęście, że ja mogę przez to strzelać. Pamiętacie, jak tam było chyba w trzecim odcinku? Nie mogłem w ogóle strzelić przez przez szybę. Znaczy w ogóle przez okno, bo tam była szyba. Tutaj jej nie było. Dobra, mamy latarkę. Z powrotem. I tam jakiś numer był, tam były jakieś rzymskie cyfry. I pewnie z nich będziemy musieli sobie skorzystać. Dobra. Okej, odblokowaliśmy... Nie wiem czy latch to znaczy zamek. Nie mam zielonego pojęcia. O, kolejny. No właśnie, no 4 strzały potrzebuję aż, żeby go zabić. Czy ktoś tutaj jeszcze będzie? Chyba nie, ale krew pozostała. W sumie cieszy mnie to, że właśnie krew zostaje w takich miejscach. Nadaje takiego realizmu. Dobra. Jak tu mamy? 5, 1, 1, 7, 3, 8, 9, 6. Trochę ciężko się pisze w nocy. Dobra. Dobra, powracam. Niestety gra się wywaliła, ale całe szczęście zapis jest... całe szczęście udało mi się zapisać grę, ale musiałem wszystko od nowa przechodzić. I mam nowy numer. No więc teraz nowy numer wbijam, więc 5, 1, 7, 8, 1, 6. Zupełnie nowy numer. I to jest to, o czym wspominałem na samym początku, czyli że wszystkie numery nie są takie same, są zupełnie inne. Nie istotne czy zapisujemy, nie istotne czy wczytujemy, czy rozpoczynamy grę od nowa. O! Tego gościa już widzieliśmy wcześniej, pamiętacie? On wtedy tam był na wózku inwalidzkim. 8739. Dobra, zapisałem. Go to the attic to see if the doctor is there. Okej. Czyli aż na strych. I właśnie tutaj zapisałem grę. Na wypadek, gdyby znowu mi się gra wywaliła. Dobra, wkraczamy! Okej, mamy broń, więc będzie walka. Morfina się mi przyda. Gdzie jest latarka? Mam latarkę, dobra. Okej. Idziemy. Walczymy! There you are. You're dead. You're so fucking dead. Tak jest. Simon jest wpieniony. I to mocno. Bo przez niego jesteśmy nieźle postrzeleni. I już tej rany nie zagoimy. A przynajmniej nie w tej chwili. Rytmiczna muzyka nam przegrywa w tle. Bardzo mi się podoba. Raczej nie będę się zbliżał tam do niego, bo mogę zginąć. O! Jak ty się tu dostałeś?
Kurczę, sam jestem ranny, ale może jeszcze jakoś wytrwam? Oj! No. Staram się jak mogę... O, cześć! Dobra, zginąłeś. Mogłeś we mnie strzelić, nie strzeliłeś. Staram się jak mogę strzelać mu w głowę, albo przynajmniej w klatkę piersiową. Ale on, kurczę, ciągle nie tu unika. I po jednym strzale raczej się zaraz kryje. Ej! Nie, dobra. Morfinę już trzeba teraz wziąć. A jeżeli mi się tutaj pojawi jakiś kolejny potwór, to mam przechlapane. Nie mam już morfiny nawet. Ej. Korzystasz z tej broni, którą ci dałem. Nie wiem, czy jest mocniejsza, ale jest inna. Dobra. Ładuj. O, stoisz tutaj. Dostaję? Chyba tak. Tak, dostaję, okej. Chyba schybiłem. Nie. No. Zaraz zginiesz. Jest! Dobra. Simon, the pills by itself won't make you feel better. You have to do something more than that. I recommend that you try a new modern treatment called cognitive therapy. What's that? Well, it's a set of exercises you do. A way to forget the past, all the bad memories and anxiety you have. Are you interested in books, Simon? I don't know. Why? All right. I just wanted to find out because I want you to try out something. I want you to write a book about how you feel. Do you think you can do that? I guess so. I can try. Raczej potem się już nie podniesie. Chapter 7. Only safe at home. Dobra. Tylko bezpiecznie w domu. Więc tak, mamy tę broń. Ucieknij z tego, ze szpitala psychiatrycznego, dobra. Dobra, postaramy się. Mamy klucz. Jest dobrze. Mamy też tę broń, mamy załadowaną przede wszystkim. Tamta nie była załadowana. No i dobra, uciekamy. Jest nieco jaśniej, więc chyba ta latarka i tak już mi nie będzie potrzebna. Ej, ciemności. O, już jest znowu światło. Dobra, może jakoś mi się uda przynajmniej otworzyć drzwi. Właśnie tu. Ej, nie trafiłem. Jak ja się tu dostałem? No, znowu ciemność. Ach. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę. Dobra, wróciłem. Wezmę sobie tą lampę. Broń wyrzucę. Żeby mieć jakieś ułatwienie. Tutaj. Dobra. Przynajmniej będę miał już... Przynajmniej będę wiedział, jak się tutaj dostać. Okej, drzwi zostały otwarte. Wracamy po broń. Chyba trafię. No. Dobrze. Jest! Dobra, broń została... Broń przynajmniej się świeci. O tyle dobrze. Teraz chciałem jeszcze tam wrócić, bo tam jest latarka. A latarka się jednak przyda. Gdzie ty jesteś? Tutaj leżysz, doktorku. Mamy latarkę. Nieźle cię tutaj Simon skopał. Mamy amunicję do rewolwera. Ale chyba rewolwera sobie już nie zdobędziemy w trybie jednoosobowym. Ponieważ dokonaliśmy takiego wyboru, a nie innego. Tutaj szliśmy. Okej. Dobra, wychodzimy. Jest jaśniej, znajdź drogę do domu. Jest jaśniej znacznie. Mamy budynek.
Okej. Mamy znowu amunicję. Znowu do rewolwera. A. Taki ciekawy sposób zaprezentowania gry, bo do tej pory szliśmy w nocy, chodziliśmy w nocy, walczyliśmy w nocy i nagle nastał poranek. Jest już widno. Wszystko się budzi do życia. Mamy jezioro, czy tam staw. Mamy też łódkę. I możemy płynąć łódką. Dobra. Taka tajemnicza, spokojna i trochę budząca dreszcz melodia nam przegrywa w tle. Wydaje mi się, że chyba została specjalnie użyta po to, żebyśmy przemyśleli, co takiego Simon doświadczył, co takiego my użyliśmy przez te wszystkie retrospekcje. Bo co ujrzeliśmy? Mieliśmy intro, w którym Simon miał wypadek. Zauważyliśmy też, że doktor zaproponował Simonowi napisanie książki o tym, jak się czuje. Sam Simon był na wózku inwalidzkim. Więc widzimy tutaj, że mocno zaszkodził mu ten wypadek. Widzieliśmy też, że Simon został odrzucony przez Sophie. Jego miłosne względy zostały odrzucone. No i też to, że doktor tam mówił, to było chyba w 4. odcinku, tak mi się wydaje, kiedy byliśmy w tych apartamentach, że Simon miewał halucynacje, ale nie mógł dokładnie sprecyzować, czym one tak naprawdę były. I że niby jakieś dodatkowe leki pomagały. Tak więc możemy powiedzieć, że w tej chwili to, co oglądamy, to raczej nie dzieje się naprawdę, tylko to jest jakby jedynie, jak tu ująć, metafora? To jest chyba najlepsze rozwiązanie. Najlepsze wytłumaczenie. Dobra. Wchodzimy do budynku. Okej. Mamy amunicję, mamy morfinę, mamy zapis, mamy pałkę policyjną. Najpierw sobie zapiszmy grę. 5. Dobra. Więc tak, no morfina mi się przyda, tylko kurczę, czy ja tego Rugera mam wyrzucać? Dobra, wyrzucę. Chociaż szkoda, bo no broń zawsze się przyda, ale niestety ja nie wiem, co mnie czeka tutaj. Znaczy przynajmniej nie pamiętam, ale chyba mi się wydaje, że chyba wiem coś, co mnie zaraz czeka. Chyba. Mówisz, trochę minęło czasu, a nie wszystko pamiętam. Dobra, pamiętam już, no dobra. Samary Morgan nieszczęsne. Tu chyba będą kolejne, tak jest. Ej, nie ma amunicji. Nie, proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić. Jakieś ciemne postacie mnie atakują. Chyba już... A nie, żyjesz jeszcze. Dobra. Tu chyba będzie teraz pływanie, tak mi się wydaje. Tutaj nic nie ma. Tutaj mamy morfinę. Woda. No dobra, więc nic mi się nie stanie. Mamy tego naszego potwora. Ukochanego. Tylko szkoda, że ma mało amunicji. A ten drugi pistolet... Jest to coś ciekawego? Nie. A ten drugi pistolet... Ten miał trochę mniej amunicji, ale może był mocniejszy. Nie wiem, bo w końcu z niego nie strzelaliśmy. Aj. I ostatni magazynek mi został. Nie, proszę mnie nie zabijać. Staram się go tutaj zabić z kolbu, ale chyba mi nie idzie. No. Dobra, padł. Ale chyba ich tutaj będzie więcej. No właśnie. Będę się starał
nie marnować tej amunicji. Kurczę, nawet strzał w głowę mi nie działa, no. Znaczy... Nie działa, nie tyle nie działa, co mnie się nie udaje ich zabić. No dobra, jakoś się udało, jednak. O tak, tu mamy pływanie. Dobra, płyniemy. Mam nadzieję, że będą jakieś te... jak to ująć... no te takie te... dziurki wszelkie, żeby właśnie móc zażyć powietrza, bo my się dusimy. Toniemy. Nie. Proszę, gdzie... jakaś... nie ma? No i po mnie. Niech to. Dobra, raz jeszcze. Więc tak. To wyrzucam. Morfinę biorę. A właśnie, załadować. Ale dziwne, coś nie widziałem, że nic z tych... żadnego źródełka, żeby móc przynajmniej wziąć powietrze w płuca. Ej, amunicja... Kurczę, już się wolno poruszam. Zaraz zginę. Nie zginąłem, dobra. Dobra. Morfina. Okej. Tylko ona i tak mi nie za wiele daje. Znaczy mam całe zdrowie. Ale nie mam całego zdrowia, bo zostałem jednak postrzelony. Oj! Nie. Dobra. A jej tu wcześniej nie było. Nie kojarzę jej przynajmniej. Nic tu nie ma, mamy morfinę, dobra. Zeskakujemy. Hop. Postaram się go tutaj zabić. Kurczę. Dobra, udało się w miarę. A, dobra, tu nic nie było. Zapomniałem. No. Proszę mnie tutaj nie lizać. Okej. Jeszcze ten został. No, podejdziesz? Dobra. Dziękuję ci za współpracę. Okej. Płyniemy. A może ja po prostu pominąłem jakieś te źródełko? Nie wiem, czy coś mi daje ten sprint. O, dawaj. Jest. Dobra, płyniemy dalej. Nie wiem, czy coś mi daje, kiedy używam sprintu. Chyba nic. Tu. Dobrze. Płyniemy dalej. Trochę straszliwa muzyka nam przygrywa w tle. O, dawaj. Nie. Ła. Szczęśliwe troszeczkę zdrowia nam przybyło jednak. Gdy zaczęliśmy je tracić, to mi się podoba. No. Okej. Teraz chyba tędy. No. Okej. Ale chyba w drugą stronę. Dobrze ja płynął? Tak, dobrze płynął, okej. Okej, to jest... A to jest to miejsce. Kurczę. Nie. Dobra, nie wiem, czy mi się to uda, spróbuję bez zapisu. Spróbuję. Spróbuję, ale nie wiem, czy mi się to uda. To pamiętam. Mamy kluczyk i uciekamy! Kurczę, nic nie widzę! Nie! Kurczę! Słyszę cię z tyłu! Nie! Proszę, zostaw mnie! Dawaj! Do wody! Nie! Niech cię! Dobra, powracamy. Postanowiłem pominąć tamtą część z pływaniem i zapisałem tutaj grę. I tym razem biegniemy z Glockiem. Przynajmniej
kiedy biegniemy z Glockiem, nasza latarka cały czas jest w jednym punkcie, a nie gdzieś tutaj biega mi na bokach, po bokach. Więc jest to o tyle dobre. Dobra, żebym tylko teraz zdążył. Dawaj, do wody, do wody, do wody, do wody! Jest! Dobra, jest, udało się, okej. Ła! Przynajmniej Sołdaner już nam nie będzie przeszkadzał. Nie wiem nawet dlaczego w sumie nie było żadnego okrzyku z jego strony ostatnim razem. No ale tak się złożyło. Chyba tędy. Tak mi się wydaje. Chyba dobrze płynę. Na pewno się duszę. Dawaj, 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 dawaj. Simon jest jeszcze zmęczony. Dobrze, mamy przynajmniej znowu całe zdrowie. No, prawie całe. Nie, jednak chyba... Nie wiem, którędy ja mam płynąć, zaraz. Tędy? Moment. Muszę raz jeszcze tutaj podpłynąć sobie. Dawaj, 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 dawaj. Okej. A, już zdrowie w 100% nam się nie zregeneruje. Nie, jednak nie tędy. Trochę ciężko się pływa pod wodą, ale jakoś daję radę. Nie, no znowu nie tędy. Hej, gdzie mam płynąć? Tędy, dobra. Tu, okej. Dobra, udało się. O. Słyszę śpiew ptaków. Czyli już jest bezpiecznie. Tak mi się wydaje. Tak, wychodzimy na zewnątrz. Ale jest słonecznie. Dobra, jestem w Kirkville i... Kurczę, nie zdążyłem. Dobra, tu mamy też zapis, ale na razie może sobie z niego nie skorzystamy. Jak jest słonecznie w ogóle... Mogę teraz już chodzić i... Mogę też teraz już chodzić bez latarki. Mamy tutaj modfinę. Jest pięknie. O nie, samobójca. A ciebie tu nie zapraszałem. Najwyraźniej potwory jeszcze nie chcą, żebyśmy ulżyli z ulgą. Gdzie jesteś? A, tutaj jesteś. Dobra. O. Kurczę. Już też nie mogę celować w nie. w nich. Dobra. Użyjmy sobie morfiny. Mamy M16. Fajnie. Dobra. No bierz. Mamy M16, fajnie. Czy ktoś tu jeszcze jest? O dziecko, co ty tutaj robisz? Nie wiem. Tam był sledgehammer, ale nie będę go podnosił. Nie będzie nam chyba potrzebny. Jest ciemność. Okej, już widzę. To był tak zwany chyba fade in, czy jak tam się mówi po angielsku. Oj! Okej. Kurczę, brakuje mi tej latarki w komórce. Przyzwyczaiłem się do tego, że miałem... Przyzwyczaiłem się do tego, że mogłem zawsze coś tam widzieć pod nogami przynajmniej, a tak to jest słabo. Amunicję do M16, miło. Mamy znowu łóżkowych. Tęskniłem z wami, nie powiem. Ostatni raz byliście przecież w tym... w metrze. Pociągu. Nie, proszę we mnie nie strzelać. Czy tam rzucać, nie wiem. Czy wyplujecie, rzucacie, nie wiem jak to nazwać. Nie żyjesz? O. No. Co jest? No nie, zaraz mnie zastrzelisz. Okej. Znowu ktoś do mnie strzela. A ty. Co ja jestem? 16 nie mogę celować? Wycelować?
Albo niewidzialna ściana to była. Nie wiem. O, cześć! Ciebie też dawno nie było. Ładuj. Okej. Tędy nie mogę przejść. Więc przechodzimy tędy. Trochę ciemno tu jest. Coś tutaj... Nie, nic nie ma. Zbliżamy się wielkimi krokami do domu. W końcu. Nie wiem po co te takie przejścia, ale okej. Niech sobie będą. Ktoś mnie tutaj zaskoczy jeszcze, czy tak niezbyt? Chyba niezbyt. Już muzyka przestała nam grać. Mamy amunicję. No, troszeczkę z nią u nas bida. Ale nie szkodzi. Nie ma. Nie ma. A, to jest... Finally home. I hope mom's okay. Dokładnie, właśnie. To jest ten dom, dobra. Stary, poczciwy domek. Niewiele tam widać. No, mamo, jestem. Wróciłem. Mom? Mom! Where are you? Mom! Mom! Naszej mamy coś nie ma. Kuchnia. Sypialnia. O, pamiętacie to pomieszczenie? Byliśmy w nim, kiedy chodziliśmy z aparatem. To jest to samo pomieszczenie. Oto i my, moi drodzy. To my jesteśmy prawdziwym Simonem. To jest prawdziwy Simon. Czyli właśnie na wózku inwalidzkim. I jesteśmy w apartamentach, tym pomieszczeniu, w którym wtedy przyszliśmy, tylko ono było okrwawione. Dlaczego nie mogę jej wyjechać? I ciekawie to wygląda, bo jeździmy na wózku inwalidzkim. Nie znam drugiej gry, w której się jeździ na wózku inwalidzkim. Jeżeli znacie, możecie mi bardzo chętnie ją polecić. Dlaczego ja nie mogę wyjechać? Ale okej, już mogę. Kolejne halucynacje. Teraz walczymy z naszą... z wersją, którą graliśmy przez całą grę, tylko ta jest jakoś bardziej okrwawiona. Nie wiedzieć dlaczego. I ten blur mi, kurczę, przeszkadza. To rozmycie. Było to wyraźnie widać w cutscence. Kurczę. Nie chciałbym być w skórze Simona, naprawdę nie chciałbym. Dobra. Troszeczkę ciężko się podróżuje tym wózkiem inwalidzkim. Ale znowu elementy Silent Hilla. Jest! Chyba z Glocka do nas strzelał. Nie wiem co to jest za pistolet, ale z niego jeszcze nie strzelaliśmy. Zupełnie inny, nowy. No widzicie sami ten blur właśnie, to rozmycie. Nie podoba mi się, naprawdę nie podoba. Nie nadaje takiego klimatu z mojego punktu widzenia, no ale to może tylko moje takie odczucie. Wolę być gotowy. Nie. Dobra. Nie trafiłem. Dużo zdrowia już mi zabrał. Bardzo dużo. Ej! Niewidzialne ściany. No bo dosyć zwinnie sobie radzisz tą lewą ręką. O! Nie wiem, czy nas naparzał z M16. Taki dziwny to był dźwięk.
Znowu tu był. No. Ach. Ja tak specjalnie troszeczkę robię, w sensie, żeby jednak być przygotowanym. Ech. Czyli co, ostatnia konfrontacja. Jeżeli mi tutaj, kurczę, z lewej czy z prawej się pojawi, to będzie słabo. O, jest tu! Koniec koszmaru. Ła. I stopped myself from doing it. From committing suicide. But it didn't only leave me alive. It also left 2 police officers dead. I killed them. Shot them both. This was not supposed to happen. Doctors testified that I was having a psychosis. Which means that my punishment won't be too hard for me to bear. I have to spend the rest of my life in a mental hospital, where nurses and doctors are taking care of me. They let me finish my book, and it has helped me a lot. I wrote a happy ending, just for myself. I feel better now. I am more at peace with myself, even though I'm still stuck in this wheelchair. But I accept that now. I can never forgive myself for shooting those 2 officers though. But I have so many supportive people around me now, so I think I will be okay. Dr. Purnell is mentoring me and is watching my progress. I am lucky to have him. Sophie visits me every once in a while. When the doctors let her, that is. They still think her visits are too destabilizing for me and that it hinders my progress. I keep on telling her how sorry I am for making her life miserable every time she's here. She just laughs a bit and tells me to stop being so silly. But I can see the damage I've done to her in her eyes every time she looks at me. She found a new friend, one who is there for her and treats her right. I'm happy for her. Though I'll miss the good moments we've had, knowing that they'll never come back. I think this is a good time to close this book. It has changed my life forever. The end. Andreas Rymberg. James Marchant. Chyba Marchant. Jordi Boirema. Stig Sytangen. Lasse Holmen. Czyli to był ten tytułowy doktor. A przynajmniej ten, który podkładał głos za doktora. I oczywiście Aina Hatlewik. Nasza Sophie. Ładna pani. Nie wiem, czy też Szwedka, ale nawet jeśli... Dobrze się spisała. Dobrze, moi drodzy, to jest koniec. Mam nadzieję, że dobrze zrozumieliście fabułę. Postarałem się dosyć łatwo ją tutaj wytłumaczyć. Otóż tak...
Simon uczęszczał do szkoły średniej Sofii, tak mi się wydaje, że to była szkoła średnia, zważywszy na ich wiek. No i cóż, Sophie nie miała zbyt ładnego życia w szkole, była gnębiona i dokuczali jej koledzy. A Simon się tam akurat był, żeby właśnie jakoś sprawić, żeby życie Sophie było bardziej znośne, było nieco bardziej szczęśliwe. W pewnym momencie Simon poczuł miłosne uczucie wobec Sophie, jednakże ona odrzuciła jego względy, jego starania, wobec czego no Simon nie mógł się z tym pogodzić. No i w pewnym momencie auto potrąciło Simona, kiedy ten starał się pomóc jakiemuś mężczyźnie, który potrzebował pomocy. I w tym oto sposób Simon niestety stał się inwalidą. Nie wiem, czy miał na zawsze połamane nogi, czy połamany kręgosłup. Tutaj nie pamiętam, ale w każdym razie musiałby spędzić przez całe swoje życie na wózku inwalidzkim. I wtedy właśnie też popadł w coraz większy stan depresyjny. I mniemam, że też i wtedy mógł wpaść w śpiączkę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale według doktora miewał też halucynacje, no których też i tutaj doświadczyliśmy. No i w pewnym momencie doktor mu zaproponował tą terapię, która nie pamiętam jak ona się tam nazywała i nawet nie potrafię znaleźć polskiego odpowiednika. Poprzez napisanie książki o tym, jak się czuje, wszystkich jego emocjach, stanach i tak dalej. No i cóż, Simon zrobił krok dalej i nie dość, że pisał faktycznie o tym, to wręcz zdecydował się napisać całą historię. I tym sposobem wygenerował nas, czyli tego książkowego Simona, którym poruszaliśmy się przez całą grę. Oczywiście nie należy tego traktować w sposób dosłowny, to znaczy, że gdziekolwiek on się znajdował, to faktycznie to miało miejsce, że to co widział było prawdziwe, bo nie, to wszystko było metafora, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Czyli wszelkie potwory, jakie też występowały, też nie były prawdziwe, ale też jednak ich symbolika była tutaj kluczowa. Na przykład ci przeze mnie nazwani łóżkowymi, no to cóż, oni choćby symbolizowali to, że Simon jednak był, no ciągle przebywał w łóżku, nie mógł w ogóle poruszać się niczym. To jest tylko jeden z przykładów oczywiście. No i cóż, w tej książce przelał wszystkie swoje emocje, wszystkie stany depresyjne i tak dalej i starał się, żeby rzeczywiście ona mu pomogła. Czy mu pomogła? No cóż, w naszym zakończeniu pomogła, ale w innych zakończeniach wyszłoby tak, że albo mu nie pomogła, albo wręcz przyczyniła się do jego samobójstwa, bo też jest to możliwe, bo na całą grę mamy 4 zakończenia, a tak w ogóle właśnie swoją drogą tutaj na dole macie napisane PewDiePie, bo PewDiePie był wspierającym ten projekt, więc taka uwaga. Dobrze, wracając. Na całą grę mamy aż tylko 2 wybory. Pierwszym z nich był właśnie Karkas, czyli ten potwór, z którym walczyliśmy po tym jak Sophie popełniła nam samobójstwo i to był też nasz wybór, czy chcemy z nim walczyć czy nie. Gdybyśmy nie walczyli, Simon nie darowałby odrzucenia przez Sophie. Ja jednak walczyłem, więc tym sposobem sprawiłem, że Simon się pogodził ze stratą. Natomiast z doktorem, z mojego punktu widzenia to wyglądało tak, czy on faktycznie zawierza w to, że ta książka mu pomoże. Gdyby jednak nie zawierzył, no to po prostu by ona mu nie pomogła. Gdyby jednak zawierzył, czyli tak jak w naszym przypadku, no to ona mu jednak pomogła, tylko tym sposobem no straciliśmy dużo zdrowia. Czyli to jest jakby jakiś ból taki w krótkiej perspektywie, ale w dłuższej przyniosło jednak pozytywne skutki. Przynajmniej ja to tak widzę. No i w końcu jednak na końcu, kiedy przygotowywaliśmy się do samobójstwa, no jednak zostaliśmy przeszkodzeni, znaczy przeszkodzono nam w tym. Nasza wersja nam w tym przeszkodziła, ale się jej pozbyliśmy i tym sposobem żyjemy. No to tak mniej więcej się prezentuje ta fabuła tak na szybko. I otrzymaliśmy ocenę B, czyli 4, taką szkolną. No cóż, właśnie tak, 4 zakończenie, poziom trudności średni. 3 godziny nam to zajęło i 7 minut. Znaleźliśmy 17 broni. Zapisaliśmy 26 razy, użyliśmy 15 razy strzykawki z morfiną. To jest średnia 78 celności, więc chyba dobrze. I w sumie 812 razy strzeliliśmy, a tylko 171 razy chybiliśmy. No wydaje mi się, że to i tak jest chyba dosyć dobry wynik. Tylko, jak wiele razy mówiłem, wyższy poziom trudności.
Jak chcecie grać w Cry of Fear, grajcie na trudnym poziomie trudności. Średni niezbyt mi pasuje. Dobra, więc tak, mamy ciuchy, mamy ModDB, bo faktycznie tutaj głosowali na tej stronie, żeby Cry of Fear było dobrą grą, żeby faktycznie wyszło nową grą. Afraid of Monsters to jest gra poprzednich właśnie twórców, czyli właśnie Team Cycler. Nigdy nie grałem, podobno dobry horror. Zobaczymy. Half-Life Creation Hoodie, no to właśnie, no, podziękowania dla twórców z Half-Life'a, w końcu na tym został stworzonym, na ich silniku został stworzony Cry of Fear. Six Simon Suit, czyli właśnie strój Simona. I Developer Commentaries, czyli komentarze twórców odnośnie danych scen, gdybyśmy chcieli sobie raz jeszcze grać. Na pewno się przyda, może warto sobie to uaktywnić, gdy się będzie przychodziło drugi raz grę. Odblokowaliśmy tam jakąś paczkę i mamy Nightmare Mode, czyli najtrudniejszy poziom trudności, czyli koszmarny. Mamy stronę książki, numer 1, numer 4 i numer 5. Nie mamy dwójki i trójeczki, no gdzieś nam przypadła. No i mamy tryb doktora, których bardzo chętnie chciałbym nagrać, tylko musicie wyrazić zgodę, bo tryb doktora jest trudny, ale da radę go pokonać. Dobrze, to cóż, tyle by było z Cry of Fear. Ja wam tutaj jeszcze pokażę w tym Unlockables te strony właśnie, co jest w nich zapisane, więc sobie szybko przeczytamy. Dobra, jak znaleźć pozostałe strony? W Saxon Avenue pod samochodami, w lesie, in Subway Tunnels. Aha, no to tam właśnie znaleźliśmy i na moście. Ale zaraz, tutaj są tylko 4. A gdzie jest 5? Nie wiem. Są tylko 4. No dobra. A co jest dalej? Dobra, jak odblokować przedmioty? Ukryte zakończenie, czyli w czwarte zakończenie i żeby pokonać tryb doktora, dobra? Znaczy przejść tryb doktora. Ukryta broń, dowolne zakończenie w trybie trudnym, znaczy najtrudniejszym. Deliver the package, okej. Aha, no, w 2,5 godziny, no na pewno przejdę tę grę w 2,5 godziny, no nie wiem, czy by mi się to udało. Ale tryb doktora został odblokowany i bardzo chętnie chciałbym go nagrać, tylko musicie faktycznie wyrazić zgodę. Jeżeli wyrazicie zgodę, od razu idę nagrywać, bo naprawdę to jest trudny tryb, no ale da radę go przejść, tylko musiałbym się faktycznie fizycznie, psychicznie do niego przygotować. I to właściwie byłoby tyle, także cóż, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Wracam do nagrywania Mafii The City of Lost Heaven i gdybyście chcieli nowy horror, nową grę, po prostu dajcie znać. Ja postaram się faktycznie ją dla was nagrać. Także cóż, ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się, dobranoc.